Zastanawialiście się kiedyś, jak zacząć z rekonstrukcją historyczną? Skąd te wszystkie stroje się biorą? Jak ci ludzie dowiadują się, co powinni nosić? Jak dochodzą w ogóle do tych wszystkich źródeł i skąd czerpią inspirację? Dzisiaj Wam pomogę. Opowiem o tym, jak przeczesywać źródła na własną rękę i na co przede wszystkim zwracać uwagę, kiedy się to robi. Nazywam się Katarzyna Andres i od 10 lat zajmuję się pasjonacko krawiectwem, a od 7 rekonstrukcją historyczną oraz historią ubioru ze szczególnym uwzględnieniem historii ubioru męskiego oraz technik krawieckich. Dzisiaj zapraszam na drugą część filmu o tym, jak rozpocząć swoją przygodę z rekonstrukcją historyczną. Sprawy się generalnie komplikują, kiedy musisz sprawdzić wszystko na własną rękę i po prostu znaleźć wszystko od początku. Trzeba zrobić jakiś research, trzeba znaleźć swoje własne źródła, trzeba je porównać, bo to też nie jest takie proste, że po prostu je znajdujesz i one są i działasz na nich. Musisz sprawdzić, z jakiej one są epoki, musisz sprawdzić, czy to jest rzeczywiście to, czego Ty szukasz, bo może po prostu to jest jakaś rzecz podobna, albo może ktoś po prostu zrobił w internecie błąd i podpisał to nie tak, jak powinien, a tak naprawdę jest to coś późniejszego bądź wcześniejszego. Nie jest tak prosto, kiedy jesteś zdany na siebie i musisz działać na własną rękę. Teraz powiem Ci, na co zwracać uwagę i czego się wystrzegać i w sumie może od czego zacząć. Najważniejsza rzecz to kontekst historyczny. Musisz wiedzieć, kiedy Twoja postać żyła, w jakiej epoce, a potem sprawdzić, czym ta epoka się charakteryzowała. I ważne będzie nie tylko to, czy toczyła się tam wojna, czy ludzie żyli spokojnie, ale też to, jak myśleli. To, co było wcześniej, ale też to, co było później, bo może Twoja epoka jest właśnie tą przejściową i wtedy następowały drastyczne i duże zmiany. Dowiedz się jak najwięcej o tej epoce, dowiedz się, jak ludzie myśleli, jak się odnosili do siebie. Nawet jeżeli nie będziesz tego wszystkiego odtwarzać, to da Ci głębszy ogląd na to, jak ta epoka wyglądała, jak wtedy się żyło. Musisz też wiedzieć, kim jest Twoja postać. Czy będzie to postać bogata, czy biedna? Czy to będzie ksiądz, czy żołnierz? I jeżeli teraz zdecydujesz, że odtwarzasz żołnierza epoki napoleońskiej, to nie wystarczy, że będzie to po prostu żołnierz. Musisz wiedzieć, czy ten żołnierz był oficerem, czy on był szeregowym, skąd on się tam wziął, czy on był bogaty, czy biedny, czy on miał żonę, czy miał rodzinę, na co go było stać, zanim poszedł do wojska. A po co cała ta wiedza? Po to, żebyś mógł określić, kim Twoja postać jest, bo od tego będzie zależało nawet to, co ona będzie nosiła i jak będzie się zachowywała. Jeżeli natomiast nie będziecie żołnierzem, tylko będziecie jakimś tam ziemianinem z tego samego okresu, to zależnie od tego, czy odtwarzacie postać bogatą czy biedną, będziecie mieć różnego rodzaju stroje. Jakiś tam wieśniak ze wsi, owszem, będzie miał dostęp do wełny i to pewnie też utrudniony, ale osoba trochę bogatsza będzie już mogła mieć ubrania uszyte z lepszej jakości wełny bądź z lepszej jakości lnu. Może nawet będzie mieć w swoich zasobach jakieś ubranie jedwabne, niekoniecznie kilka, być może jedno. No ale już jakiś bogaty szlachcic. Albo niekoniecznie bogaty, ale taki na przykład, który albo ma bogatą rodzinę, albo ułożył się z okupantem, albo na przykład jego aktywności wymagają tego, będzie miał większą ilość ubrań, będzie je miał lepszej jakości. Będzie miał kilka eleganckich ubrań w swojej szafie i będzie go stać na to, aby kupić kilka sukien balowych dla swojej żony czy córek. Punkt drugi, czyli to, kim jest Twoja postać, mamy odkreślony. Połączyliśmy go trochę też z punktem kolejnym, czyli tkaninami. Ale tkaniny to jest dość obszerny temat, ponieważ nie tylko status materialny danej osoby będzie wpływał na to, jakie tkaniny mogła nosić, ale również to, jakie tkaniny będą w danej epoce dostępne, czyli łączymy się tutaj z punktem pierwszym i z kontekstem historycznym. Prawdopodobnie przed rewolucją przemysłową, na długo przed rewolucją przemysłową, czyli w jakimś tam średniowieczu, nie będziemy mieć tkanin bawełnianych. Jedwab będzie dostępny w bardzo ograniczonym stopniu dla bogatych. Zresztą stroje wtedy nie były tak powszechnie dostępne jak teraz i były relatywnie dużo droższe w stosunku do tego, na co ludzie mogli sobie pozwolić. Następna rzecz
związana z tkaninami to, że też nie wszystkie tkaniny były zawsze dostępne. Na przykład w czasie II wojny światowej, owszem, jedwab i jakieś ekskluzywne futra były dostępne, tak, ale były dostępne w bardzo ograniczonym zakresie i wtedy nawet futro jakiegoś królika było już czymś ekskluzywnym. W czasie I i II wojny była trudność w dostępie do tkanin. Używano tkanin z recyklingu. Były akcje wymiany albo oddawania starych ubrań po to, żeby tkanina mogła zostać zrecyklingowana i użyta ponownie. Ale w czasie I wojny mamy też do czynienia z mundurami, które były robione z dodatkiem włókna z pokrzywy. Co to oznacza dla Ciebie, że takie tkaniny były noszone? Na przykład to, że te tkaniny robione z pokrzywy, one nie będą tak ładne i gładkie jak zwykła wełna. Będą bardziej włochate, brzydkie, nie będą tak eleganckie. Wtedy zaopatrując się w hurtowniach, bądź zaopatrując się w ogóle w jakieś tkaniny, możesz brać pod uwagę tkaniny inne niż tylko te przewidziane w pierwotnym regulaminie. Temat tkanin mamy omówiony, no niekoniecznie zamknięty. Do tego warto zawsze wrócić w kontekście epoki, którą odtwarzasz, tak? Przejdźmy jednak do stroju i dodatków. To, co ma największe znaczenie, jeśli chcesz dobrze się ubrać, to jest jednak podstawa tego stroju, czyli bielizna. Zwłaszcza w przypadku ubrań damskich to ma wyjątkowo duże znaczenie, ponieważ ta bielizna noszona pod strojem, który teoretycznie nie widać, ona nadawała mu odpowiedni kształt. To będzie znaczyło, że suknia, która była uszyta w epoce krynoliny, zyskiwała swój kształt nie tylko przez to, w jaki sposób była krojona, czyli jak była uszyta, ale zyskiwała go przede wszystkim dlatego, że pod halką spódnicy, pod wieloma warstwami halek spódnicy nieraz, znajdowała się krynolinowa klatka. Tak więc zwracaj uwagę na to, żeby Twoja bielizna była epokowa. W przypadku mężczyzn do bielizny będą zaliczały się koszule. Owszem, można założyć koszulę, która będzie współczesna i dopóki ona nie będzie widoczna, no to nie zniszczysz tym jakoś bardzo swojej sylwetki. Ale no wyobraź sobie teraz, że jesteś na przykład na pikniku i musisz się rozebrać, musisz ściągnąć marynarkę, albo jest wieczór i musisz ją podać damie po to, aby ona się okryła. I co teraz? Masz na sobie jakąś drugorzędną, trzeciorzędną koszulę współczesną, która psuje całkowicie efekt. Dobrze jest wiedzieć w przypadku mężczyzn na przykład, jakiego rodzaju kołnierze były noszone w jakim czasie. O ile wykrój i sposób szycia koszuli nie zmieniał się tak bardzo na przestrzeni lat, na przykład pomiędzy początkiem XX wieku a I wojną, czy nawet jej końcem, o tyle zmieniały się wysokość kołnierza, czy ich rodzaj, czy czasem też rodzaj mankietów używanych w koszulach. Ja nie zawsze noszę ubrania, które są historycznie poprawne. Często używam po prostu stylizacji i czerpię inspirację z tego, jak dane ubranie wyglądało w określonym czasie. Ale ważne według mnie jest to, aby wiedzieć, na jakie kompromisy poszliśmy. Czyli jeżeli ja, tak jak tutaj, zrobiłam koszulę, która jest na guziki, ja wiem, że ona jest zrobiona na guziki i że w sumie, gdybym chciała odtwarzać eleganckiego mężczyznę klasy wyższej, no to ta koszula kompletnie by się do tego nie nadawała. No, oczywiście nie ja. Nie jestem mężczyzną, ale tak, gdybym miała zrobić koszulę dla eleganckiego mężczyzny klasy wyższej, to taka koszula kompletnie by się do tego nie nadawała, chociażby ze względu na to, że nie jest ona zapinana na spinki, a jest zapinana na guziki. No tak. Czas mija i lecimy dalej. Oprócz tego, jak wygląda bielizna, tak, rzeczywiście wierzchnia warstwa ma znaczenie i mam tutaj obok siebie Norfolk Jacket, który chcę Wam pokazać, ponieważ rzeczami, na które warto zawsze zwrócić uwagę, kiedy odtwarzamy jakiś strój, to są tak naprawdę detale. Detale będą robić epokę. Co to będzie znaczyło? Zupełnie inną szerokość klap użyjemy czy stworzymy w marynarce, którą chcemy nosić w trakcie wydarzeń odtwarzających I wojnę światową, a zupełnie inną, kiedy będziemy odtwarzać II wojnę światową. Dla przykładu, w
trakcie I wojny mamy jeszcze marynarki, które mają stosunkowo wąskie klapy, ale w przypadku II wojny będziemy już mieć marynarki z klapami szerszymi o kilka centymetrów może nawet. To będzie zależało też od sylwetki danego noszącego tą marynarkę mężczyzny. Długość spodni ma znaczenie. Jeżeli odtwarzacie jakąś sylwetkę ze zdjęcia, zwróćcie uwagę na to, czy te spodnie sięgają kostki, czy one sięgają ziemi. Nawet jeżeli to będą spodnie tej samej szerokości albo nieznacznie różniące się szerokością nogawek, to te sięgające ziemi będą wyglądały zupełnie inaczej niż spodnie, które sięgają do kostki i praktycznie nie przekrywają butów. Kolejny detal, który jest istotny, to na jakiej wysokości na przykład w marynarce znajduje się pierwszy guzik. Obecnie we współczesnych marynarkach jest tendencja, aby ten guzik obniżać w kierunku talii, ale na przykład w trakcie I wojny światowej on się znajdował dość wysoko, ponieważ niemalże na wysokości wycięcia pachy. I co nam to daje? No wtedy mamy zupełnie różną głębokość dekoltu takiej marynarki. Gdy marynarka ma wysoko uniesiony pierwszy guzik, no to tego, co jest widoczne spod klap, jest niewiele. Jak już jesteśmy przy detalach, to warto zwrócić uwagę na to, że nawet jeżeli mamy kompletnie poprawny element garderoby, który był używany dziesiątki czy setki lat temu, załóżmy, że taki mamy, to ważne jest też to, w jakim on był czasie używany. I nie chodzi tutaj o czas, czyli rok, w którym on powstał i był noszony, tylko raczej o czas jako porę dnia bądź wieczoru. Mamy coś takiego jak szapoklak i jest to składany cylinder. I owszem, wygląd tego cylindra składanego, czyli szapoklaka, jest podobny do cylindra nieskładanego, ale nosiło się na zupełnie inne okazje. W tym przypadku konkretnym szapoklak, czyli składany cylinder, będzie noszony na okazje wieczorowe, kiedy mężczyźni wraz ze swoimi paniami szli do teatru czy do opery. I składanie tego cylindra było potrzebne po to, aby można go było schować pod siedzeniem, kiedy przebywało się w operze bądź w teatrze. Kompletnie niepotrzebne byłoby to w ciągu dnia. W ciągu dnia mężczyzna zakładał na głowę cylinder, wychodził, później przychodził do domu i go ściągał. Nie było potrzeby składania go po to, żeby zajmował mniej miejsca. Tak więc założenie cylindra szapoklaka w ciągu dnia będzie zwyczajnym faux pas. Tak samo jak różne typy ubrań, tak, różny ich wygląd będą miały znaczenie dla epoki, w której były noszone. Oprócz tego, jakiego typu ubranie noszono w jakim czasie, ważne będą też jego cechy. Jak pozostaniemy przy kapeluszach, to zobaczymy, tutaj mam melonik z początku XX wieku. Ważne w przypadku kapelusza będzie nie tylko wysokość główki, ale też szerokość ronda i różne te szerokości rond będą noszone w różnym czasie. To było akurat na przykładzie Wielkiej Brytanii. Mężczyźni noszący kołnierzyki byli uważani za mężczyzn bardziej godnych zaufania i tak zwanych respectable, czyli szanowanych, niż mężczyźni, którzy tych kołnierzyków nie nosili. Jeśli mężczyzna kołnierza nie nosił, to prawdopodobnie był to mężczyzna pracujący, i to nie pracujący na jakimś szanowanym stanowisku, ale raczej jako zwykły sprzedawca w podrzędnym sklepie, albo na kopalni, albo starający się pracą rąk. Więc wszystkie te rzeczy są istotne, wszystkie te, o których wspomniałam, są istotne, kiedy tworzycie swoją własną zwłaszcza pierwszą sylwetkę. Przy kolejnych już jest łatwiej. Warto wziąć pod uwagę to, o czym wspominałam, tak jakby po kolei, czyli owszem, dyskutujemy z ludźmi, rozmawiamy z tymi, którym ufamy i którym wiemy, że przekażą nam wartościowe informacje. Konfrontujemy te informacje, które mamy z nimi i z tym, co możemy przeczytać w internecie czy w książkach. Potem sprawdzamy wielokrotnie kontekst historyczny, to w jakim miejscu jest nasza postać umiejscowiona, bo miejsce, o czym też zapomniałam wspomnieć, oczywiście ma znaczenie. Ma znaczenie to, czy jesteśmy w Polsce, czy na terenach Polski, kiedy ona była pod zaborami, czy jesteśmy w Wielkiej Brytanii, czy jesteśmy na drugim końcu świata w Ameryce.
To ma znaczenie. Ma znaczenie też to, jakie wydarzenia spowodowały, że my się w danym punkcie znajdujemy. Dobrym przykładem będzie powstanie styczniowe, które w Polsce było w połowie XIX wieku, czyli w roku 63. I co do tego doprowadziło? Doprowadziły do tego zabory. Ważne będzie, żeby o tym pamiętać, bo potem mamy wyrażanie siebie przez stroje narodowe, tak zwane. Ważne będzie to, żeby pamiętać, w jaki sposób naród polski doszedł do tego momentu, do tego roku 63, w którym to powstanie było konieczne. Ważne będzie, żeby wiedzieć, że wcześniej były zabory i w momencie, w którym to powstanie wybuchło, no to Polska była już około 60 czy 70 lat nawet pod zaborami. Jedno pokolenie już to przeżyło. Tak naprawdę ludzie, którzy pamiętali o tym, że Polska była odrębnym, istniejącym krajem, to oni mogli już nie żyć częściowo. Taki kontekst historyczny będzie miał znaczenie, bo będzie miał wpływ na to, co ludzie nosili. To, że ludzie powracali do stroju, który im się wydawało był strojem narodowym i który świadczył o ich identyfikacji narodowej. No dobra, ale znowu zeszłam z tematu. To, co dla nas jest istotne przy odtwarzaniu jakiejś postaci, to są wszystkie rzeczy. I to będzie zarówno to, kim ta postać jest, bo zupełnie inne dodatki do stroju będzie nosił mężczyzna, który był elegancki, który był czy to dżentelmenem, czy po prostu mężczyzną jakimś tam szanowanym z klasy wyższej, pełniącym jakąś funkcję może w społeczeństwie. I dla niego wybierzemy na początku XX wieku na przykład laskę lub prawdopodobnie zegarek z dewiską. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której należy pamiętać, decydując się na jakąś sylwetkę. Moim zdaniem warto, aby to, co nosicie, było zawsze w harmonii z Wami i żeby było do Was dopasowane. Możecie zawsze ubrać cokolwiek, możecie założyć na siebie jakikolwiek strój, ale tylko wtedy, kiedy ten strój będzie dopasowany do Was i kiedy on będzie z Wami współgrał, tylko wtedy osiągniecie zamierzony efekt. I nieważne, czy to będzie sylwetka historyczna w pełni, czy tylko częściowo, czy będzie to przebranie na bal, czy będzie to codzienna stylizacja. Tylko wtedy, kiedy będziecie mieli te stroje zgodne ze sobą i dopasowane do siebie, one będą z Wami współgrały i będziecie w nich wyglądać dobrze. Jeśli Ci się podobało, dodaj komentarz i zasubskrybuj. Możesz mnie też znaleźć na Facebooku oraz Instagramie. A teraz zapraszam na bonusy. Mam tyle rzeczy, którymi się chciała podzielić, a po prostu nie potrafię tego przekazać. Na przykład dość obszerny temat, ponieważ gówno. Będzie miał kilka ubrań w swojej szafie